4 minutes, we'll start the weighing ceremony. You come to the scale in the same order that you came here to this room. You have to stand on the scale for like 10 seconds, 5 seconds, because Jędrzej has to record it as a proof that you have weight. Please remember that in the championship bouts, in the tournament bouts, and in the catchweight bouts, there is no weight tolerance. You have to be on point unless in any other cases you have, of course, 0.5 weight tolerance. Okay, let's go. So the first to the scale is Mr. Adam Brysz. 70.2 for Mr. Brysz. 93.3 for Mr. Edsta. Now the world boxing champion Tomasz Adamek. 98.2. 70.7 for Mr. Piotr Kacper. 81.7 for Mr. Puszczajew. 81.9. Spełnienie marzeń, takie walki jak usłyszałem, że jeszcze na gali KSW Epic, wchodziłem w to w ciemno, nie patrząc jaki to będzie rywal, jaka to będzie formuła, bierzemy to, jesteśmy tu i robimy to. Nie patrząc jaki rywal, ale rywal to mocne nazwisko i znane nazwisko czeskie. Tak, dokładnie, topka, także to ino eskaluje, że to będzie chyba naprawdę mocny pojedynek, fajerwerki i radzę nie mrugać. 66.3 for Mr. Siwa. Będzie to nasza walka uznana jako walka wieczoru, także mamy mocny zawodnik, także mocny fight będzie, idziemy po walkę wieczoru. 92.9 for Araty. 93.2 for Kinko. Eu sempre quis lutar na regra do Pride desde que eu comecei a minha carreira profissional. Właściwie od kiedy tylko zacząłem swoją karierę jako zawodnik MMA, to każdy z nas był zafascynowany tym, co się działo w Pride, więc chciałem się zmierzyć w tej formule i bardzo się cieszę, że będę miał ku temu okazję. A co do Darko, jestem świadom tego, że jest bardzo groźnym zawodnikiem, szczególnie te jego właśnie prawe proste są bardzo groźne. Natomiast zdarzyło mi się już toczyć boje z tak agresywnymi zawodnikami jak on. Jestem bardzo dobrze przygotowany i myślę, że to będzie naprawdę dobra walka i spektakularna i widzowie będą zadowoleni. Hello. Bom dia. Bom dia. Do you want to wait? Yeah? Or do you just want to say bom dia? 92.5. Training the belly, KSW heavyweight champion. It's a healthy weight. I know. Healthy weight for a man my age. Ooh, sorry. Wait, it needs to stop. 136 i 4. Prawda? Tak. Tell Josh 145. Yeah. 125.9. Ready to go or what? Yeah, anytime. I mean, look, you got your tights on. You're all ready to start wrestling and grappling. Except you got some really cool sneakers. You wouldn't want to mess those up. Oh, yeah. Look, it's a match, bro. A little bit different size. What kind of size is it? Like, This is 13 because I like them tight, but my actual like shoe European size is like what? Like 50? How? I don't know. 56, Normally I I wear. would say. Normally I wear. What is this? 14. Yeah. Normally I wear a size 14 in the U.S., which is 55. I'm guessing. 48.5. 48. Okay, not that much. Yeah. Okay. would- Let me. I guess just do you're just used to bigger comparison. shoes. It's 36 actually, so it's gonna be like thick. One of the reasons why I like coming over here to fight in Poland, not just to get a chance to eat as many pierogi and Polish food as I can, and drink Polish beer, and which are all good things, is to see my friends in Behemoth who come and support me, just like I come and support them every time that they come to the States. When I come out here to fight, I know that they're always in my corner, so I can always count on them to have my Polish cheering section going, even though sometimes the other fans around them are like, why are you cheering for the American? But well, last time I was fighting a Polish fighter in Rochelle, so this time I'm fighting, grappling against Phil de Vries, who is your champion, but he's not Polish, so maybe I have more of a shot to get you guys on my side. Weź ten ręcznik, bo ciężko. Tu mamy specjalną. Wagę ciężko. Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz. Trzymaj się, mały, trzymaj się. 66 300. Ty, ale ja teraz zjadłem, nie Paweł? Dobrze. 94. 400.
Struktura samego ringu bokserskiego, a struktura oktagonu, który jest na KSW, to są też totalnie dwa inne światy, więc to na pewno będzie miało znaczenie. Ta powierzchnia, ta przestrzeń, praca na nogach. Z tego co wiem, to jest też nowa nawierzchnia, która będzie sprawdzana, jaka jest w ogóle przyczepność w butach, no bo tu walka będzie w butach, także to na pewno ma wszystko znaczenie. A jak duży zobaczymy jutro. Właśnie, czy naturalny Mamet się czuje w butach? Tak, naturalnie, bo na co dzień jak trenowaliśmy, czy przygotowaliśmy się wcześniej do walk w Formule MMA, też treningi były w butach, żeby ta przyczepność była, także z tym nie ma żadnego problemu. Artur przede wszystkim był po to, żeby gdzieś tam zwrócić szczegóły, czy też pomóc w tych kwestiach ustawienia nóg, pozycji takiej stricte pięściarskiej, jak to zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Także bardzo jestem też jemu wdzięczny i w imieniu całego teamu Meda serdecznie dziękuję, bo bardzo fajne wskazówki, cenne i taka dobra energia, którą ma Artur, to nawet ciężko w jakiś sposób to opisać, to po prostu czuć i te sparingi naprawdę przebiegały bardzo dobrze. Łapy do góry. Poczekaj, spokojnie. Damian Piwowarczyk. No nie ruszaj się. Panowie, spokój, nie ruszaj się. 93-0. Ja pierdolę. Ogolone to można rzucać. Kurwa, nogi ogoliłem specjalnie. Byłeś o krok od tego, żeby mi się kokos zakończył karierę na YouTube. Prawie byś nam zabrał. Meru, dziękujemy. Dzięki, to dzięki tobie, nie? Dzięki. Co ty mu trymer pożyczyłeś? No tak. Easy. Widzowie, operator, który jest za kamerą, pożyczył nam taką maszynkę. Ja zostałem zatrudniony do kręcenia, ale jak widać jestem wielopłaszczyznowy i niestety ogoliłem. W sensie niestety ogoliliśmy, limit wypełniony 93. Niestety widoki były nie za fajne, może dla dziewczyn fajne, ale ja wolę dziewczyny, ale wiesz, udało się, to jest najważniejsze. 93 to jest dietetyk, któremu też chyba ciśnienie zeszło teraz. Oszukał mnie, burgera zjadł. Wszystko zgodnie z planem, planowaliśmy na 12, żeby wszyscy byli Za na karę mi pięciu. się brodę golisz tym teraz. Nie no, przecież zapłaciłem za nią, żeby mi zrobili. Nie no, jest dobrze, czuję się dobrze. Udało się, teraz idziemy po złoto i tyle. Czasem tak bywa ogólnie, że zatrzyma się organizm, na przykład na chwilę, a nie można wtedy panikować, stresować, bo kortyzol wylatuje. Ale my mamy spokojny, wyluzowany, jak widać, wcale mi się ręce nie trzęsą. Ale ważne, że wracamy po pas i idziemy ładować się. I dziękujemy, Piotrek. Dostaniesz 0,3%. Tylko wymień końcówkę, nie? Tak, bo tam nie wiadomo, gdzie ona była oglądać. Nobody's safe. Soon as we step out the cage, we raising all of the stakes. Make no mistake, either you stay in your place or we putting you on a plate. Jestem podekscytowany, jednak wiesz, to co Mamet powiedział na samym końcu, że to się robi dla fanów i jak fani mogą nieść, no to ja z tego skromnego swojej pozycji promotora mogę powiedzieć, że to właśnie, że jest, wiesz, duża frekwencja fanów, była na media treningu, była na konferencji, teraz jest na oficjalnym ważeniu i na strefie fana, no i to jest zajebiste. Tak, jestem zaangażowany w promocję Epica, mam nadzieję, że dowiecie się już w sobotę dlaczego. Niestety nie mogę zdradzać pewnych informacji tajnych, ale też przyjęliśmy oczywiście obejrzeć walkę Mameda Khalidowa z Tomaszem Adamkiem i kibicujemy Tomaszowi Adamkowi. Czy z mojej perspektywy, jeżeli Tomasz Adamek naprawdę nadal to ma i przetrenował i, że tak powiem, pokaże, że ta szybkość jest, to myślę, że może być bardzo fajna, mocna walka z korzyścią dla Tomasza. KSW Epic to różne formuły, to jakbyś miał wybór, to w której byś najbardziej chciał się zmierzyć? No ja w boksie w małych rękawicach, bo kopać nie mogę, ale najbardziej chciałbym oglądać na zasadach pride'u, czyli stąpy na głowę, kopanie i tak dalej. Bo myślę, że to naprawdę będzie, mam nadzieję, mocne, krwawe, brutalne widowisko, takie jak lubię. Obowiązki troszeczkę medialne co do mojej następnej walki, która już niedługo w Gorzowie. Te spędzenie czasu z fanami i obejrzenie tak cudownej i wyjątkowej gali, jaką jest Epic. Ja uważam, że De Vriesa wiele osób nie docenia jego kreatywności w parterze i mobilności jak na taką walkę, a myślę, że tu się zadzieje, bo nie będą chcieli skończyć tego remisem. Myślę, że tam na pewno będą odpowiednio zmotywowani, żeby skończyć to przed czasem i troszeczkę nam się otworzą. Mam takie wrażenie, że ten grapplingowy pojedynek będzie idealny na ten wieczór. Ze względu na to, że
startowałem grapplingowo, chciałbym w grapplingu na pewno z jakimś ciekawym przeciwnikiem. Dodatkowo na przykład przy jeszcze kolejnej okazji chętnie bym zawalczył w innej formule. Kurczę, ciężko powiedzieć, ale MMA w kimonach to też by było coś pięknego. Normalnie droga przez mękę. Organizm mi się zatrzymał. Chyba przez 2 strzały i tam brałem antybiotyki i po prostu tak jak zawsze robię pannę czy tam wypotkę, schodzi mi z kilogram 200, to teraz mi schodziło po 400 gram. Było jedno wejście, gdzie nic mi nie zeszło. Trochę dramaturgia, udało się finalnie 15 minut przed końcem, bez gaci. Ogoliłem nogi jedną, drugą i 93-0 w punkt. Widziałem, że Damian miał tam jakieś lekkie problemy, ale ostatecznie zrobił, nie? Chyba z tego, co słyszałem, to włosy nawet golił, żeby zrobić wagę. Także ja mam dość spory zapas, także mógłbym też jeszcze troszkę zrzucić. Broda odrośnie. Tu już nie. Final conflict for title. Polish Tank i Brazilian Giant. Let's go. Kleber Silva zrobił sobie zdjęcie z Rafałem, powiedział, że to będzie finał. Co wy o tym sądzicie? Tam nic nie pasuje. No, tak, totalnie się nie zgadzamy jakby, nie? Tutaj stoi finał, siedzi finał. No nic do dodania, no co mam powiedzieć, no wiesz, no każdy na swoje ciągnie, no i tak to będzie wyglądało pewnie do końca. Cała reszta jest wróżenie z fusów, także do soboty trzeba poczekać, nie? Tak, fajnie, że Kleber tak powiedział, ale wiesz, może go humor trzyma powadze, jeszcze mógł sobie pożartować. To jest, bo on nie zbijał chyba pojedyncy. Słyszałem, że w ciuszkach po śniadaniu szedł, nie? A tutaj stary, no kilogramy idą, także myślę, że zepsujemy mu jutro ten plan. Была немножко неприятно, но first time my feelings was like no good, but after we discuss the situation, make a plan and we will back to the game. I am ready to win tomorrow and to come back to try to get a belt one more time. I can't say nothing, it's his choice, the Chuzhigaev left this organization. If you were to pick any kind of formula apart from MMA on other epic event, if there will be some, what would you pick? I would fight boxing. I think that's my best weapon in the MMA, so I would pick boxing, whoever, whenever. It will be great. And who do you root for in this main thing, main event, Khalidov versus Adamek? Now Adamek is here, so I will say Adamek, but Khalidov. Mamed Khalidov. We are always for MMA. I think MMA fighters are different fighters from all other fighters because when you're MMA fighter, I know, like me, I go to sparring with boxers, with kickboxers, with judokas, with Brazilian jiu-jitsu, with everybody, you know, and nobody from other sports like boxing or kickboxing don't want to come and do training with MMA fighters, you know. So I think we are the most completed fighters in the world in this moment. So I think Mamed, he will dominate this fight. Pytanie jedno do vloga, do vloga. No. Dobra. Przed głową Matiego? Chcesz zapytać mnie coś? Dawaj kopa od razu high kicka. I on się schylił, dobra. No to kolano. Nie będziesz taki chamski. Ale wiesz, na zasadach Pride to nie jest takie chamskie. Ty, a co ty musisz? Co? Musimy skoczyć na zasadach Pride, no co? Pride? No. No to teraz czy kiedy? No nie wiem, to jutro, po 24. Okej. Dobra. Tak, czyli takie nocna wyprawa? Tak. Dobrze. Panowie, mamy już chyba main event KSW Epic 2, Mateusz Borek kontra Mamed Khalidov, ale zanim w przyszłość, to jeszcze jutro czekacie misja. Ale humor dopisuje, widzę, od paru dni. No ten Fight Week jest taki wesoły, serdeczny. To zrobić, że udało się do tego doprowadzić. Co, no wyjdę, zobaczę to, co ja mogę robić. Co mogę zrobić, czy jestem w stanie postawić opór dla byłego mistrza w 2 kategorii wagowych. Słuchaj, ja słyszałam jakieś tutaj przecieki, że rękawice ze Stanów ci załatwiał, Artur, coś tam, prawda to? Tak, jego przyjaciel, taki dobry kolega, przeleciał i przywiózł mi rękawice, bo ja w ogóle w ostatnim momencie tak naprawdę zrozumiałem, że muszę sprowadzać rękawice sobie. I to nie było łatwe, tak, i okazało się, że te granty też nie jest łatwo dostać, więc był tak uprzejmy przyjaciel Artura, że przywiózł ze sobą je.
To dobra wróżba. Artur ma najlepsze, wszystkie przyjaciół ma, on jest najlepszy. A Artur, słodzimy Ci tutaj. Mamet, czekamy na jutro, powodzenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia do jutra i Piękne widowisko, dobra walka, no bo kibice chcą oglądać świetne walki. I zobaczymy, jutro czas pokaże. Tomek powiedział, że jesteś tak naprawdę winowajcą całego zamieszania. Wiesz, no po prostu wiem, że dzięki temu, że przyjedzie na obóz, będzie uśmiechnięty, będzie w lepszej formie, nie będą mu głupoty chodzić po głowie. Na przykład będzie do domu wracał częściej, będzie wcześniej chodził spać. Nie, ja myślę, że wiesz co, tak już zupełnie poważnie mówiąc to, czuje się dobrze, jest zdrowy, zrobiliśmy wszystkie badania, nawet te niewymagane kontraktem, ma w sobie energię, Mamet chciał takiej walki pięściarskiej, obóz był fajny, dobrze przepracowany, natomiast to do końca, dopóki do walki nie wyjdziesz, to nie wiesz, czy jest trochę tej rdzy, czy masz z tego jeszcze radochę, czy wszystko widzisz, czy właściwie reagujesz, więc no, ta sobotnia noc jest ważna z racji tego, że czeka nas naprawdę moim zdaniem fajna walka, zetknięcie dwóch światów, dwóch legend, no a potem jeśli się ułoży wszystko tak, jak sobie Tomek wyobraża, to pewnie jeszcze się troszeczkę pobawimy i coś sympatycznego zorganizujemy. No ale nie z Kruszynką, no, Kruszynkę zostawmy. Nie, no Kruszynka nie wolno, bo ona... Jak ja też coś niecoś potrafię. Ja wiem, że ty wszystko potrafisz. No ale wiesz, Grzeczna, wiesz. Ja bym musiał trenować z tobą parter, no. Ale wiesz, ona jest Tomek dobra w parterze, a ty jesteś cieniutki i kopać nie umiesz. Widziałem, jak kopałeś u Jarosza w ten worek, to tragedia. Dlatego mógłbyś wziąć od niej lekcję. Ja? No ja. A ty, no dobra. No, także słuchaj, no my jesteśmy od lat mało poważni, nic się nie zmienia. Ludzie na przykład z takiej ekipy filmowej, którzy kręcą ten dokument, to w ogóle nie mogą wierzyć, że jest 20 parę godzin do walki i takie głupoty jakieś. Panowie, to się nazywa chemia. No to się nazywa chemia, no ale czym się ma stresować? Jak stres, jak nie wiem, przejmowanie się, adrenalina, nie ma czegoś takiego, że nie śpi, że wygania wszystkich z szatni, że nie jesteś w stanie z nim rozmawiać na inne tematy albo pożartować na 1,5 godziny przed walką. Wydaje mi się, że to są jakieś takie pewne cechy psychiczne, mentalne, żeby być mistrzem, to trzeba się z nimi urodzić. No nie da się tego nauczyć. Nie da się nauczyć jakiejś takiej odporności, żeby nie wiem, jak człowiek się starał. Dlatego Mateusz nigdy nie był mistrzem boksu, on był mistrzem mikrofonu. No ale po co mi ten boks, człowieku? Żebym mogę zarobić tyle samo, nie dostawać w głowę. Ale ja niedługo przejmuję ten tron, ja będę niedługo już mistrzynią mikrofonu. Przepraszam. No bardzo dobrze, no ale słuchaj, no... Jaka waga? Wiadomo, że... No moja, Słomkowa, 5-2. Wiadomo, że starsi zawodnicy już muszą schodzić i tak jest w każdej materii, no ja... 5 to dużo, ja myślałem, że 40 masz, 42. Chyba skończmy już ten wywiad, proszę Państwa. No były Kruszynka. Naprawdę jestem zbudowany tym, co powiedział Mamet, że tutaj nikt nie ma niczego do stracenia. Po prostu wychodzi dwóch wielkich mistrzów, chce się sprawdzić. Mamet marzył o tym, żeby się sprawdzić na zasadach boksu i myślę, że też ma takie szczęście i przywilej, że nie wchodzi na teren boksu walcząc z byle kim, tylko od razu ma szansę gdzieś zmierzyć się z byłym dwukrotnym mistrzem świata dwóch kategorii. Dziękuję wam za to, że jesteście, przychodzicie i tutaj, i na walki. Tak naprawdę sobie nie zdajecie sprawy, jak dużo znaczycie dla zawodników i jak nas niesiecie do walk i wspieracie nas podczas walki, to nam pomaga. Dziękuję wam bardzo. Szanowni Państwo, Mamet Halidow!